Pamiętacie te czasy, kiedy gaming opierał się na chodzeniu do salonów i graniu na maszynach arcade'owych? Tak właśnie kiedyś wyglądała rozrywka. Przychodziło się w konkretne miejsce, gdzie stała maszyna, wrzucało monetę i w zamian dostawało się kilka żyć głównego bohatera. Nieodłącznym elementem tej dawnej rozrywki były punkty. Gracze w trakcie gameplayu zbierali różne przedmioty oraz zabijali rozmaite potwory, co przekładało się na ilość uzyskanych punktów. Jeśli któryś gracz tych wirtualnych nominałów uzbierał wystarczająco dużo, to maszyna umieszczała go w tablicy rekordów widocznej w menu głównym. A to, jak nie trudno się domyślić, stanowiło nie lada satysfakcję. Doświadczenie to opisuje m.in. Derek Yu w swojej książce pod tytułem Spelanki. Do czasów, aż rankingi online nie stały się powszechne, myśleliśmy o rekordach w grach konsolowych głównie jako o strukturach szczątkowych. Jednak w grach arcade'owych wyniki zawsze były ważne. Oferowały poczucie progresu personalnego oraz działały jako sposób rywalizacji z innymi graczami, których nigdy nie mógłbyś spotkać osobiście. Z biegiem lat punkty i życia zostawały konsekwentnie wypierane z gier poprzez mniej frustrujące exp i pasek HP. Niemniej jednak do dzisiaj istnieją produkcje, które cechują się tą dwudziestowieczną narracją. Jedną z nich jest polska gra o tytule po prostu Łoś. Podobnie jak światowe klasyki gier z lat 80., Łoś zawiera zarówno progres poziomów, jak i wcześniej wymienione mechanizmy żyć oraz punktów. Skoro więc punkty pełnią tam podobną rolę jak na przykład w Pac-Manie czy Tetrisie, to śmiało można zapytać, kto jest rekordzistą świata, kto zdobył najwięcej punktów i jak rekord świata zmieniał się na przestrzeni ostatnich 2 dekad, w których to istniał Łoś. Żeby odpowiedzieć na te pytania, wymagane było sporo researchu. Mimo to w dalszej części filmu przedstawię na nie odpowiedzi. Zanim jednak to zrobię, trzeba uzgodnić kilka kwestii. Jak pewnie nie trudno się domyślić, próba odrestaurowania historii rekordu świata w grze, która, nie ukrywajmy, nigdy nie cieszyła się globalną popularnością, jest nieco karkołomna. Dlatego też wartym zaznaczenia jest, że wszystkie informacje, jakie są tu prezentowane, to tylko i wyłącznie aktualnie najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, która, jak się może kiedyś okazać, niekoniecznie musi być prawdziwa. Odkrywanie starych rekordów świata z Łosia jest trochę jak próba oszacowania kształtu zestawu klocków, ale bez instrukcji i bez większości elementów, więc trzeba do tego podchodzić nieco sceptycznie. Zanim przejdziemy dalej, trzeba wprowadzić jeszcze jedno pojęcie – standard dowodu. Każdy wynik punktowy, który będzie tu prezentowany, będzie cechował się jednym z 3 stopni tego, jak bardzo uzasadnione jest to, że dany rekord naprawdę został osiągnięty. Pierwszym, najsłabszym standardem dowodu jest standard niski. Przypisywany jest on wszystkim rekordom, których istnienie można pośrednio wywnioskować z tego, co gracze napisali na internecie. Na przykład, ktoś mówi, że przeszedł pierwszy poziom z pierwszych przygód Łosia, a wiadomym jest, że nie da się przejść tego poziomu, uzyskując mniej niż 260 punktów. Zatem osoba, która go przeszła, musiała uzyskać co najmniej tę właśnie liczbę punktów i to jest uznawane za wynik. Ten rodzaj dowodu jest głównie stosowany w stosunku do różnych starych postów na forach internetowych, na których to gracze chwalili się swoim progresem lub pytali się, jak przejść dany poziom, co implikuje, że przeszli oni wszystkie z planż koniecznych, aby dojść do danego poziomu, o którym piszą. Następny standard dowodu to standard średni. Dotyczy on tych rekordów, w przypadku których zachował się screen z rozgrywki pokazujący liczbę punktów lub plik z zapisem gry. W przypadku tych rekordów mamy pewność, że rekord jest prawdziwy, o ile uznamy, że nikt nie próbował go sfałszować, czy to poprzez cheaty, czy poprzez edycję zrzutu ekranu. I ostatni standard to standard wysoki. W przypadku tych wyników wymagane jest dostępne niezedytowane nagranie przedstawiające zbieranie punktów od zera. W praktyce sprowadza się to głównie do tego, że rozgrywka zawierająca uzyskanie rekordu jest dostępna na platformie YouTube lub Twitch. Ten rodzaj standardu jest w dzisiejszych czasach powszechnie używany podczas kompetycji w grach komputerowych, m.in. na witrynie speedrun.com. Warto zaznaczyć, że rekordy ze standardem niskim oraz średnim nie są liczone po 3 stycznia 2021 roku, ponieważ w tym dniu odkryty został kod deweloperski Siaburabuj, który umożliwia pewnego rodzaju oszukiwanie w rozgrywce. Oczywiście jest uznane, że nie jest on dozwolony podczas konkurowania o punkty, dlatego wyniki bez wideo po tym, jak został on odkryty, nie są wliczane do tablic z rekordami.
Tak więc ze względu na ten podział uzyskane zostaną 3 osobne progresy rekordów świata. Jeden z nich dotyczyć będzie wszystkich 3 standardów, drugi średniego i wysokiego, a trzeci tylko wysokiego. Do tego dochodzi kwestia szacowania dat. Jeżeli nie znamy dokładnego dnia, kiedy dany rekord został ustanowiony, to z góry zakładamy, że była to najpóźniejsza możliwa data ustanowienia go, czyli przykładowo data ostatniej edycji pliku z zapisem gry lub data publikacji nagrania w internecie. Skoro wszystko co niezbędne już wiemy, to teraz cofnijmy się prawie ćwierć wieku do lat, w których to powstawał łoś. 1 września 2002 roku. W tym dniu światu ukazała się pierwsza odsłona łosia. Druga część gry, która do dzisiaj jest najpopularniejszą wersją tej polskiej produkcji, wyszła natomiast nieco ponad rok później, 29 września 2003 roku. Okres czasu pomiędzy wydaniem tych dwóch części gry stanowi swego rodzaju ciemne i archaiczne czasy łosia. Bardzo mało źródeł zachowało się z tamtych czasów. Przydatna stała się więc witryna WebArchive.org. Jest to wirtualne archiwum, które zapisuje stan stron, a następnie umożliwia dostęp do przeszłego ich wyglądu, nawet po upływie wielu lat. Nas interesują na razie dwie takie strony: baroslavrepublika.pl oraz republika.pl/honeststockmaster. Ta pierwsza to oficjalna strona łosia. Druga natomiast to strona przyrodnicza dotycząca łosi i to o dziwo stamtąd pochodzi najstarsza publiczna zachowana wzmianka o naszej ukochanej grze. Stronę tę prowadził użytkownik o niku Woi i wysoce prawdopodobne jest, że przynajmniej raz zagrał on w łosia. W końcu chyba nikt nie promuje gier, których nie widział na oczy. Ze względu na tę stronę, Woi do dzisiaj jest pierwszym znanym graczem tej gry. Warto zaznaczyć, że trudno jest w nią zagrać tak, żeby nie zdobyć absolutnie żadnych punktów. Wręcz uniemożliwia to przejście samego pierwszego poziomu. Dlatego też pierwszy rekord z 19 marca 2003 roku przypisany zostaje Woiemu z symboliczną minimalną ilością 5 punktów i niskim standardem dowodu. Teraz rzućmy okiem na oficjalną stronę łosia. W dalszych częściach filmu będę na nią mówić w uproszczeniu Republika. Strona ta istniała prawdopodobnie już w momencie, gdy publikowana była pierwsza część łosia. Ba, o jej istnieniu już wcześniej wspomniał Woi na swojej własnej stronie. Mimo tego WebArchive w temacie jej istnienia milczy jeszcze 1,5 miesiąca. Pierwsza archiwizacja Republiki pochodzi z 1 maja 2003 roku. Tutaj pojawia się ważny element strony. 3 screeny. Stanowią one preview gry dla nowych graczy. 2 z nich nie mają większego znaczenia, jednak na trzecim dostrzegamy, że licznik punktów ukazuje liczbę 25. Rekord ten z wysokim prawdopodobieństwem przypisywany jest samemu twórcy gry. Nosił on pseudonim Baru. Słusznie przypuszczać można, że screen wykonany został jeszcze latem 2002 roku, kiedy to publikowana była pierwsza część gry. Zatem rekord ten jest raczej starszy niż uprzednio wspomniane 5 punktów łosiowego przyrodnika. Pomimo tych przypuszczeń, tak jak wcześniej wspomniałem, powinniśmy domniemać najpóźniejszą możliwą datę, czyli w tym przypadku datę pierwszej archiwizacji Republiki. Tak więc kolejny rekord przypisany zostaje Baru i wynosi on 25 punktów oraz ze względu na screen standard dowodu ma tutaj wartość średniego. To jednak nie jest wszystkim, co wiemy o tych odległych czasach łosia. Z czasów zanim wyszła druga część gry znamy jeszcze 2 innych konkretnych graczy. Są to Grzesg, który zaczął grać w łosia 27 lipca 2003 roku oraz Losiomaniaczka 96, która zaczęła grać nie później niż 23 sierpnia tego samego roku. Istniało również wiele więcej anonimowych graczy, którzy grali w łosia jeszcze przed domniemanym rekordem Woiego, o czym świadczy plik gry help.txt oraz notatki dołączone do kodu źródłowego historia.txt. Być może to właśnie ktoś z nich miał rekord świata, jednak o tym się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy. Jesienią 2003 roku wydana została druga odsłona łosia. Wraz z tym pojawił się mały problem. Bo widzicie, łoś pomimo linearnego progresu poziomów, którym się cechuje, zawiera także możliwość wyboru zestawu planż. Zestawów tych nie trzeba przechodzić po kolei, a każdy z nich oczywiście ma inne poziomy. Dlatego w jednym może być łatwiej zdobyć punkty, a w innym nieco trudniej. Ta różnica powoduje, że przy każdym rekordzie należy zaznaczać, w którym zestawie był on osiągnięty. W pierwszej części gry problem ten nie występował, ponieważ obecny tam był tylko jeden zestaw, pierwsze przygody łosia. Z tych powodów w każdym kolejnym rekordzie wykonanym w drugiej części gry będzie wspomniany również w jakim zestawie został on osiągnięty.
Pomimo publikacji drugiej części gry, gracze nie przesiedli się na nią od razu. W listopadzie 2003 roku na forum PC Lab pojawił się post dotyczący Łosia. Użytkownicy, którzy o nim dyskutowali, grali jeszcze na starej wersji. Dopiero w trakcie dyskusji zorientowali się, że dostępna jest druga część gry i większość z rozmówców przesiadła się na nią. W trakcie konwersacji użytkownicy chwalili się tym, do których poziomów udało im się dojść. Na podstawie tych informacji oraz kilku technicznych różnic między używanymi wersjami gry możemy oszacować minimalne wyniki, jakie osiągnęli. W tej chwili zrobię szybki recap mechaniki zbierania punktów. W celu ukończenia dowolnego poziomu w Łosiu należy zebrać określoną liczbę szyszek. Każda szyszka daje co najmniej 5 punktów. Do tego dochodzą przedmioty takie jak np. klucze i bomby zegarowe, bez zbierania których nie da się ukończyć niektórych planż, a ich podniesienie rzecz jasna również zwiększa numer na liczniku punktów. Jeśli dla każdego poziomu policzymy minimalny wynik konieczny do przejścia go, a następnie weźmiemy z tego największą liczbę z danego zakresu progresu, to uzyskamy najmniejszy score, jaki na pewno miała osoba, która doszła do danej planży. Do tego trzeba dorzucić, że w starej wersji 1.0.3 ze względu na system haseł progres zapisuje się co 5 poziomów, więc dla użytkowników starej wersji trzeba zsumować każde kolejne 5 leveli i to uznać za największy wynik. Aplikując te zasady do informacji uzyskanych ze wcześniej wspomnianego forum internetowego, otrzymujemy następujący przeplatający się ciąg triumfów. 23 listopada 2003 roku użytkownik o niku Patrykot doszedł do 7 poziomu, uzyskując co najmniej 870 punktów. Chwilę potem Dersan wszedł na planszę 10, mając minimum 1165 punktów, a następnie na planszę 11, mając ich już 1325. Patrykot doszedł na ten sam poziom, remisując z rekordem Dersana. Obu z nich pobił dzień później Pitrek, dochodząc na poziom 14 i zdobywając co najmniej 10 punktów więcej. Dersan jeszcze tego samego dnia odzyskał rekord świata, odblokowując aż 23 poziom, mając przy tym 3320 punktów. 6 dni później Waldecki 997 zremisował z tym wynikiem, a następnie zawiadomił community o tym, że wydana została druga odsłona Łosia. Wszyscy z wyjątkiem Dersana przesiedli się na nową wersję, a to postawiło go w korzystnej sytuacji, bo ze względu na wcześniej wspomniany system haseł w wersji 1.0.3 jest to wersja, w której sumuje się minimalny score co 5 poziomów, a to z kolei skutkuje nieco wyższym domniemanym minimalnym wynikiem. Tak więc kolejne rekordy, które uzyskał Dersan to 4110 punktów, 5165 punktów i 9370 punktów. Na tym kończy się temat na forum PC Lab i nie znajdujemy tam żadnych innych informacji, które świadczyłyby o wyższych wynikach, pomimo ciągłego progresu w grze. Rzecz jasna, wszystkie te osiągnięcia mają poziom standardu dowodu równy niskiemu. Z kolejnych 5 lat w temacie Łosia mało co zachowało się do obecnych czasów. Poza pojedynczymi wzmiankami tego polskiego klasyka na forum CD Action i polskiegry.pl w roku 2004, na stronie Małego Gościa w roku 2006 oraz w magazynie Cybermycha w roku 2008, nie znajdujemy prawie żadnych informacji o tej grze. Skąd więc z tych lat mielibyśmy czerpać informacje o nowych triumfach graczy? Jako odpowiedź przychodzą dwie strony. Rzecz jasna, jedna z nich to Republika, a druga to pewna polska strona hostingowa, której raczej nikt się tu nie spodziewa. Chodzi o homikuj.pl. Jestem świadom, że strona ta wspomaga piractwo i nie zachęcam nikogo do używania jej, jednak w tej historii odgrywa ona ważną rolę. Skąd jednak na Homikuj miałyby się znaleźć wyniki graczy? Żeby tę zagadkę rozwiązać, trzeba omówić, jak działa plik z zapisem gry. W menu głównym gry znajduje się zakładka o nazwie Rekordy. Zawiera ona 10 najwyższych wyników osiągniętych w danej kopii gry. Informacje o tych wyczynach przechowywane są w pliku los.cfg w folderze z grą. Jego zawartość jest nadpisywana za każdym razem, gdy łoś zostaje zamknięty. Do każdego rekordu można było dopisać własny pseudonim świadczący o tym, kto ten wynik osiągnął. Dzisiaj wydaje się to nieco dziwne, jednak należy pamiętać, że łoś powstawał 20 lat temu, w czasach, gdy w Polsce zazwyczaj przypadał jeden komputer na kilka osób, które korzystały z tej samej kopii gry, jednocześnie dzieląc przy tym między sobą wyniki zapisanych rekordów.
nie trudno się domyślić, że masa tych zapisów zaginęła, czy to poprzez usunięcie gry, czy nawet ze względu na wyrzucenie lub wyczyszczenie starego sprzętu, na którym chodził łoś. Niektórzy gracze zdołali mimo to publicznie zahostować kopię gry na stronie homikuj.pl, jednocześnie aplaudując również własne pliki z zapisem gry. Na podstawie dat modyfikacji tych plików oraz informacji, które zawierają, możemy dowiedzieć się, kto i kiedy uzyskał dany rekord. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, trzeba jasno powiedzieć, że na Homikuj kopii łosia jest naprawdę multum. Jest ich tak dużo, że nie zdziwiłoby mnie, gdybym coś przeoczył, przekopując kilkaset wyników wyszukań. Tym bardziej, że wyszukiwarka na tej stronie jest w stanie załadować jedynie 50 stron dla danego wyszukania. Dlatego jeśli przez przypadek nie uwzględniłem tutaj czyjegoś rekordu, to bardzo za to przepraszam. Wracając, następne osiągnięcie pojawia się niedługo po triumfie Dersana. 27 stycznia 2004 roku sumę punktów 34 280 uzyskał użytkownik Oniku Rafalski. I dla jasności, pytałem Baru, czy to jego inny nick, czy po prostu zbieżność imion i powiedział, że nic o tym nie wie. Więc Rafalski i twórca łosia, pan Rafał, to dwie różne osoby. Rekord Rafalskiego jest o tyle przełomowy, że jest to najstarszy dokładny wynik punktowy z tablic rekordów, który przetrwał do czasów dzisiejszych. Upload kopii gry, którą miał Rafalski, znajdujemy 5 lat później na chomiku użytkownika Bodzio2618. Nie wiemy, czy jest to pierwsza kopia z tym zapisem gry, jednak jest to najstarsza, jaką udało się odnaleźć. Co ciekawe, Rafalski, podobnie jak gracze przed nim, grał w łosia na wersji 1.03, więc wiemy, że wszystkie jego rekordy zostały osiągnięte w pierwszych przygodach. To właśnie dzięki temu jednemu reuploadowi gry przetrwała wersja 1.03. Gdyby nie Rafalski i Bodzio2618, to prawdopodobnie byłaby ona zaginioną legendą, tak jak na przykład dzisiaj dotyczy to wersji demonstracyjnej łosia, nazywanej potocznie 1.0. Homikuj.pl zawiera również inne ważne pliki z zapisem rekordów, jednak ze względu na chronologię wrócimy do nich później. Teraz przenieśmy się z powrotem na oficjalną stronę łosia. W tamtych czasach Republika zaczynała kwitnąć aktywnością. Gracze publikowali własne zestawy plansz. Począwszy od marca 2004 roku, w internecie na łosiowej stronie pojawiło się aż 61 takich dodatkowych paczek z poziomami. W przypadku każdego zestawu możemy założyć, że osoba, która go stworzyła, również go przetestowała, a zatem przeszła wszystkie jego plansze. Co prawda wiemy, że są od tego wyjątki, ponieważ istnieją poziomy, których przejść się nie da. Jednak w tym wypadku wykluczenie ich nic szczególnego nie zmienia. Kontynuując ten tok myślenia, możemy dojść do wniosku, że jeśli dla każdego poziomu, tak jak wcześniej, policzymy minimalną ilość punktów konieczną do przejścia go, a następnie z tych wszystkich minimalnych wartości wybierzemy największą, która odpowiada danemu twórcy plansz, to uzyskamy wynik, jaki co najmniej miał ten kreator. W ten sposób możemy wyznaczyć kolejnych domniemanych triumfatorów w historii rekordu świata. Opowieść o tych triumfatorach zawiera pewnego tajemniczego, jednakże również ikonicznego gracza o pseudonimie Hyper. Hyper był pierwszą osobą, której zestaw plansz pojawił się na oficjalnej stronie gry. Zestaw ten, pomimo małej ilości kontentu, do dzisiaj uchodzi za wysokiej jakości zbiór poziomów. Opinia graczy o tej paczce była na tyle wysoka, że Hyper postanowił stworzyć i opublikować aż 6 sequeli tego zestawu. Problem w tym, że pomimo tego, iż wiele osób tak właśnie myśli o tym graczu, to historia ta jest fałszywa. Hyper stworzył tylko jeden zestaw i słuch o nim zaginął. Skąd więc wzięły się wszystkie pozostałe zbiory leveli, pod którymi podpisał się ten gracz? Otóż stworzyły je inne osoby i do dzisiaj nie jest dokładnie wiadome, czemu podszyły się one pod Hypera. Nas interesują dwie z tych osób, Dawid K. oraz Dagmara N. Odpowiadają oni za m.in. zestaw ukończony 2 stycznia 2005 roku o nazwie Hyper 4, który to zawiera interesującą nas planszę pod tytułem Miks Wszechczasów. Problem stanowi jednak fakt, że o ile w pierwszych przygodach można było dokładnie policzyć, ile wynosi minimalny wynik punktowy konieczny do przejścia każdej z plansz, o tyle w Miksie Wszechczasów ze względu na losowość ruchu przeciwników, policzenie dokładnego minimalnego wyniku wymagałoby wielogodzinnej analizy algorytmu do generowania liczb pseudolosowych, a rezultat i tak byłby nieznacznie lepszy. Ze względu na to, rekordy Dagmary i Dawida są jedynie zaokrąglone w dół do równych liczb. Oba z tych rekordów mają wartość 41 000 punktów, a standard ich dowodu jest niski.
Nie trzeba było czekać długo, aż ktoś utworzy poziom, którego przejście wymagało będzie wyższego wyniku punktowego. 10 dni później planszę taką skonstruował gracz Matisku. I w tym wypadku dokładnie wiemy, ile wynosi minimum. Jest to równo 169 670 punktów. Tak wysoki rekord wynika z tego, że do przejścia owego poziomu zestawu Powerade trzeba zabić kilkaset przeciwników, a to, jak nie trudno się domyślić, daje multum punktów. Każdy zabity wąż to 250 punktów, myśliwy to 500, a miś 800. Nic dziwnego więc, że rekord ten jest tak wysoki. Mimo to przekroczenie bariery 100 000 punktów mogłoby wydawać się kamieniem milowym, gdyby nie grupa osób, która kilka dni później posunęła się jeszcze dalej. 4 gracze, których zbiorowo nazywa się ekipą spod Jasnej Góry, stworzyli duży zestaw plansz o nazwie Łosiołomienie. 24 stycznia 2005 roku został on opublikowany na oficjalnej stronie Łosia. Zestaw ten został jednak niedługo potem zdjęty ze strony, ponieważ gracze donosili, że zawiera planszę, której przejść się nie da ze względu na brak końcowego teleportera. Mimo tego to właśnie ten zestaw zawiera kolejny interesujący nas poziom. Żeby przejść level o tytule Utop Misia, jak sama nazwa wskazuje, trzeba utopić misia. Jednak nie jednego, a tysiące misiów. Zaokrąglenie minimalnej sumy punktów, które można zdobyć na tym poziomie, to aż 4 140 000. Nie trudno się domyślić, że to jest kolejny rekord świata o niskiej jakości dowodu. Część z Was prawdopodobnie będzie się pytać o te domniemane rekordy twórców plansz. Skoro zakładamy, że twórcy je przetestowali i przeszli, to dlaczego nie zakładamy również, że istnieli inni niezależni gracze, którzy tak samo je przeszli? Otóż gracze tacy po pierwsze byli głównie anonimowi, a nawet jeśli nie byli, to dzisiaj już nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, jakie posiadali internetowe pseudonimy czy imiona, więc utrudniłoby to tylko poszukiwanie rekordów świata. Po drugie, końcowy rekord tej epoki z zestawu Jasnogórzan wymagał ominięcia poziomu niemożliwego do przejścia. A z tego, co aktualnie jest wiadome, w 2005 roku nikt jeszcze nie wiedział, jak edytować plik z zapisem progresu oraz kod deweloperski Siaburabuj nie był jeszcze nikomu znany. Zatem jedyne osoby, które mogły utopić wspomniane misie, to twórcy testujące własne poziomy. Rzecz jasna nie wiemy, kto dokładnie z jasnogórskiej ekipy miałby być testerem, dlatego przypisujemy ten rekord zbiorowo właśnie tej ekipie. Nie wolno jednak zapominać, że te wszystkie osiągnięcia są ledwo co domniemane, więc gdyby pojawił się jakiś nowy wynik, którego autentyczność byłaby lepiej uargumentowana, to nawet jeśli figurowałaby przy nim mniejsza liczba, będzie to nadal nowy rekord dla średniego lub wysokiego standardu dowodu. Taki właśnie wynik odkrywamy po przeniesieniu się z powrotem do tematu homikuj.pl. W 2009 roku na tę stronę hostingową użytkownik Seradzi wrzucił swoją kopię gry. W rekordach tej kopii figurowało 2 innych graczy, Sergiusz Killer oraz Łukasz Killer. Gracze ci w 2006 roku dokonali ważnych odkryć w mechanice Łosia. Są oni pierwszymi znanymi osobami, którzy za pomocą edycji plików gry zniszczyli murek na brzegu planszy. Co ważniejsze, odkryli oni również inną rzecz – exploit na nieskończoność punktów. Nie będę tu tłumaczył, jak dokładnie działa ten exploit, ponieważ na jego temat mam cały osobny filmik. Dla zainteresowanych zostawię do niego link w opisie. W skrócie mówiąc, jeśli na planszy można zebrać 20 000 punktów bez umierania, to na tej samej planszy można zdobywać tych punktów nieskończenie wiele. Ten właśnie błąd wykorzystał Sergiusz podczas gameplayu. Jak jest napisane w jego tablicy z rekordami, osiągnął on wynik punktowy 1 186 025. Co ciekawe, jest to najwyższy dokładny rekord, jaki znamy w całej historii gry. Został on osiągnięty w 2006 roku i aż do dzisiaj nikt go nie pobił. Oczywiście nie licząc triumfów, które mają niski standard dowodu. Nasuwa się tu jedno ważne pytanie. W jakim zestawie został osiągnięty ten przełomowy rekord? Cóż, dokonując dalszej inspekcji zapisu gry Sergiusza i Łukasza, dowiadujemy się, że grali oni tylko w 4 zestawy plansz. Są to następująco: Pierwsze przygody Łosia, Drugie przygody Łosia, Święta z Łosiem oraz Yahoo.
Każdy z tych zestawów zawiera charakterystyczne poziomy, które umożliwiają egzekucję błędu na nieskończony wynik, więc nie jesteśmy w stanie zdeterminować, z którego dokładnie zestawu pochodzi ten rekord. Mam na ten temat jednak małą hipotezę. O ile w pierwszych i drugich przygodach dobicie do 1 000 000 punktów wymaga kilkudziesięciu minut nieprzerwanej gry, o tyle w zestawie Yahoo przy użyciu klawisza F2 jest to sprawa jedynie kilku sekund. Jeśli w pierwszym poziomie wciśniemy ten właśnie klawisz, a następnie będziemy na zmianę wciskać strzałki w dół oraz w prawo, to nasz score będzie rósł szybciej niż można to sobie wyobrazić. Moim zdaniem w bardzo podobny sposób na tym poziomie został osiągnięty ten rekord. Jednak podkreślę jeszcze raz, że to tylko moja opinia i wcale tak mogło nie być. Niemniej jednak rekord Sergiusza Killera jak na swoje czasy był bardzo przełomowy i do dzisiaj jest uznawany za kamień milowy. Przez następne lata wiele się działo. W 2006 roku YouTube zaczynał zdobywać popularność w Polsce, a w 2008 otwarte zostało forum internetowe zrzeszające graczy łosia. Jak można się spodziewać, drastycznie zwiększyło to aktywność w temacie gry. Mimo tego kolejne rekordy pojawiają się dopiero w 2010 roku i jeszcze nie dotyczą tego forum. 25 stycznia gracz o jakże kreatywnym niku po prostu Los opublikował na platformie YouTube pierwszy filmik przedstawiający gameplay z omawianej gry. Był to krótki poradnik, który pokazywał, w jaki sposób rozwiązać zagadkę logiczną z 5. poziomu pierwszych przygód. Nie ma w tym filmie nic szczególnego. Nagranie ma niską jakość i mało klatek na sekundę. Niemniej jest to pierwsze znane nagranie przedstawiające grę w łosia. I to właśnie dlatego, technicznie rzecz biorąc, po prostu Los ma pierwszy rekord świata o wysokim standardzie dowodu. Rekord ten jednak to tylko marne 100 punktów i możemy być prawie pewni, że z faktycznymi rekordami graczy ma to mało co wspólnego, jednak standard dowodu robi swoje i musimy to uznać za pierwszy nagrany rekord. Podobna sytuacja dotyczy gracza Evolution 650 HB, który 2 lata później, w czerwcu roku 2012, opublikował nagranie z rozwiązaniem 28 poziomu pierwszych przygód łosia. Wynik punktowy w tym nagraniu to z kolei 875 punktów i tu również rzecz jasna mamy wysoki standard dowodu. Nagranie to podobnie nie cechuje się niczym specjalnym. 3 miesiące po tym filmiku w końcu doczekujemy się posta na oficjalnym forum gry, z którego wynika kolejny domniemany rekord świata. Użytkownik Andrew opublikował swój zestaw, podlinkowując go na profilu Chomikuj użytkowniczki Natalii Aasen. Paczka ta, krótko mówiąc, podobnie jak łosiołomienie, ma bardzo niezbalansowaną planszę, która zawiera ponad 12 000 zegarowych purchaw. Mając inne dane o tym poziomie, możemy policzyć, że przy perfekcyjnym szczęściu ze strony zdarzeń pseudolosowych możemy ukończyć ją mając minimalnie 4 177 790 punktów. Jest to już ostatni rekord, który ma niski standard dowodu. Średnich żadnych też już nie będzie. Pora więc zająć się tym, co jest i wysokimi rekordami, i jest wysoko udowodnione. Czas na erę YouTube'a. Przez kolejną dekadę wśród filmów z łosia opublikowanych na platformie YouTube dominują dwaj twórcy, Patryk W. oraz Krzychu.pl. Wrzucali oni najzwyczajniejszy gameplay z gry, jednak robili tego zdecydowanie więcej niż kreatorzy kontentu przed nimi. Nic dziwnego, że to właśnie w ich wielopoziomowych nagraniach znajdujemy kolejne wysoce udowodnione rekordy świata. Pierwszy z tych rekordów należy do Patryka W. Został on osiągnięty w pierwszych przygodach łosia i wynosi 18 110 punktów. O ile Patryk wrzucał gameplay jedynie z najstarszego oficjalnego zestawu gry, o tyle Krzychu aplaudował rozgrywkę z fanowskich zestawów, takich jak Łatwe przygody łosia, Powerade, Święta z łosiem, Nawalanka z łosiem, Hyper 2 oraz Łoś w akwaparku. Spośród tych zestawów najpierw pobił on rekord Patryka w zestawie Łatwe przygody łosia, osiągając wynik 81 620, a następnie samemu pobił swój rekord w zestawie Powerade, osiągając aż 216 185 punktów. Pośród rekordów, które są udowodnione nagraniem, na chwilę obecną ten właśnie rekord Krzycha był najdłużej niepobity, bo aż prawie 7 lat. Pobiłem go dopiero ja, Mikulus, osiągając w pierwszych przygodach równo 1 000 000 punktów podczas 2-godzinnej gry, wykorzystując w kółko błąd na nieskończoność punktów.
Nie lubię sam siebie chwalić, jednak to ten gameplay do dzisiaj stanowi rekord świata w zakresie wysokiego standardu dowodu. Od tego czasu aż do publikacji filmiku, który teraz oglądasz, drogi widzu, nie było już żadnych rekordów. Na tym kończy się obecna historia rekordów świata w łosiu. Jeśli zbierzemy razem wszystkie omówione rekordy, to utworzyć można 3 następujące tablice z progresem. Pierwsza z nich zawiera wszystkie wyniki, druga z nich wyklucza te, które mają niski standard dowodu, a trzecia uwzględnia tylko wysoki standard dowodu. Zostaną one teraz wyświetlone. Tak właśnie przedstawiają się obecnie najbardziej prawdopodobne historie rekordów świata w punktach w grze po prostu łoś. Warto zaznaczyć, że historia ta ma wielki ogrom brakujących elementów. Sporo starych zrzutów ekranu zostało usuniętych przez to, że znajdowały się na różnych mało popularnych stronach hostingowych. Niektóre ze starych zestawów zostały usunięte i do dzisiaj nikt ich nie odnalazł. Wiele osób być może grało w łosia offline i nie chwaliło się na internecie własnym progresem czy wynikami. Jak było na 100% raczej się nigdy nie dowiemy. Tym bardziej, że mało kto zwracał uwagę na licznik punktów podczas gry, więc nie było w tym żadnej publicznej rywalizacji. Jeśli taka rywalizacja się jednak kiedyś pojawi, to trzeba będzie ustalić kilka zasad. Po pierwsze, dotychczas punkty wrzucało się do jednego worka, niezależnie od tego, w jakim zestawie plansz zostały one zdobyte. Teoretycznie można więc stworzyć własny zestaw i w nim dobić do kilku miliardów punktów. Dlatego rywalizację, moim zdaniem, należy ograniczyć do jednego lub kilku kanonicznych zestawów. Po drugie, trzeba rozwiązać problem błędu na nieskończoność punktów. Od czasu, gdy nagłośniłem ten glitch swoim filmikiem, pojawiło się wiele potencjalnych rozwiązań, wliczając w to nawet publikację nowej części gry po 20 latach, w której ten exploit będzie załatany. Niemniej jednak do dzisiaj nadal nie ma konsensusu co do sposobu zabronienia używania tego błędu, a rzecz jasna psuje on zabawę we wzajemnej rywalizacji. Bez rozwiązania tych dwóch problemów może być trudno dalej utrzymywać sprawiedliwą i przyjemną konkurencję o rekord świata. Na koniec chciałbym również podziękować kilku osobom, przede wszystkim Frey, Draco oraz Dammoniemu, którzy to w 2018 roku zebrali bardzo dużo fanowskich zestawów plansz na stronie drakonica.pl. Bez ich działań wiele leveli by zaginęło, a ja nie byłbym w stanie przeanalizować tych poziomów pod kątem zbierania punktów. Do tego dodatkowe podziękowania kieruję jeszcze raz dla Dammoniego oraz społeczności serwera CD Action za bezpośrednią pomoc w researchu. To, co zostało tu zaprezentowane, to jedynie czubek góry lodowej, bo wszystkich zebranych wyników graczy było ponad 250. Może być ich jeszcze więcej, jeśli dołączysz, drogi widzu, na nasz łosiowy serwer Discord, dokładając własną cegiełkę do wzajemnej rywalizacji o punkty. Link do serwera zostawię w opisie. Z mojej strony to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dzięki za uwagę i do następnego.